Cześć, przeczytałem ostatnio książkę Wiktora Frankla, Człowiek w poszukiwaniu sensu, i chciałbym podzielić się z wami głównymi przemyśleniami i takimi historiami, żeby przekazać wam esencję tej książki, może żeby zachęcić was do dalszego analizowania tego albo do sięgnięcia po lekturę. Książka podzielona jest na dwie części, na biograficzną i na psychologiczną. W części biograficznej opowiada o sytuacji, jaka panowała w 4 obozach, w których przebywał podczas II wojny światowej. Był więźniem w obozach koncentracyjnych. Więc zaczynając od tej pierwszej części omówienia, żeby wam pokazać, zilustrować, jak źle było w tamtych czasach, w tamtym miejscu, w tamtym otoczeniu, to przytoczę historię, którą opowiadał autor w książce. Był ze współwięźniem w jakimś tam pomieszczeniu i ten współwięzień spał. I widać było, że toczy go koszmar. Po prostu ruszał się, nieskontrolowane ruchy. Widać było, że trapi go ten sen. I autor stwierdził, że go obudzi, aczkolwiek w ostatnim momencie się zmiarkował i zauważył, w jakiej rzeczywistości są, gdzie oni są w tym momencie. I wiedział, że jak go obudzi, to powróci naprawdę do koszmaru. Czyli ten koszmar, który go trapił, był niczym w porównaniu do otaczającej ich rzeczywistości. Kolejną historią był motyw, kiedy po pierwszym prysznicu, po przybyciu do obozu, stali w deszczu przez 1,5 godziny w zimny, jesienny dzień i każdy wtedy myślał, że będą chorzy, no bo nawet w zwykłej rzeczywistości ludzie są chorzy po tym, jak ich zawieje chwilę, jak umyli włosy, boją się wyjść po prysznicu z domu. No ale okazało się, że nikt nie był chory. I autor w tym momencie wskazywał, jak silną rolę, jak dużą rolę ma psychika i duchowość w naszym ciele. Analizując ten wątek dalej, była kolejna opowieść, w której autor mówił, że 30 marca dostał wizję, że zostanie wyzwolony obóz, jeden ze współwięźniów. I był bardzo nastawiony na to, że tego 30 marca zostanie wyzwolony. Okazało się, że jednak nie został 30 marca wyzwolony i 31 marca był już martwy. Autor dużą rolę kładzie na poszukiwanie sensu, całą swoją terapię, bo był on psychiatrą, oparł na poszukiwaniu sensu. Uważał, że więźniowie, to była taka jego obserwacja, którzy mieli jakiś cel w życiu, jakiś sens, który ich tak motywował, ciągnął za sobą, żeby przetrwać, wyznaczał im drogę, mieli dużo większą szansę na przeżycie niż ci, którzy byli silni fizycznie, ale nie mieli po prostu żadnego sensu, czyli na przykład nikt na nich nie czekał, nic specjalnego do zrobienia nie mieli, ani żadnej pracy nie mieli do kontynuowania, nic szczególnego. Teraz możemy przejść do psychologicznej części, czyli części drugiej, która omawiała o logoterapii. Nie będę na ten temat jakoś się rozwijał, bo uważam, że jest to bardzo skomplikowany temat. Tutaj można by zrobić naprawdę 2-godzinny materiał, ale taką jedną myśl, którą ja wyjąłem jako przeciętny człowiek, nie jestem żadnym psychologiem czy psychiatrą, jedną radę, którą zauważyłem, że może być przydatna dla zwykłego śmiertelnika. Przetestowałem ją w rzeczywistości, działa, nie zawsze, ale działa. Mówił autor o tym, że jeżeli ktoś ma jakiś lęk, który jest taką swego rodzaju samospełniającą się przepowiednią, czyli na przykład mamy stresową sytuację, pocimy się i przez to, że o tym myślimy, pocimy się jeszcze bardziej, to autor w tym momencie zaleca pacjentowi, żeby pacjent pomyślał sobie odwrotnie do tego lęku, czyli skonfrontował się z tym lękiem poniekąd i pomyślał sobie tak: okej, no to ja w tym momencie chcę się spocić jeszcze bardziej, chcę wypocić z siebie wszystko, co mam. I w tym momencie, kiedy mózg dostanie taki sprzeczny impuls, reaguje odwrotnie i przestaje się pocić. Generalnie w sytuacji takiej była testowana dokładnie w tej przytoczonej. Mam nadzieję, że zachęciłem kogoś do sięgnięcia po lekturę. Jest to takie krótkie omówienie, ale wydaje mi się, że dosyć rzeczowe. Dziękuję za uwagę, do następnych odcinków. Hej, cześć, siemano.